Cześć, w dzisiejszym filmie postaram Ci się wymienić jak najwięcej różnic pomiędzy formą krzaczastą a formą pienną porzeczki agrestu lub porzeczko agrestu. Na końcu jest jeszcze taka tabela, która jest skrótem tego wszystkiego, co ja teraz powiem. Zaczniemy od formy krzaczastej. Rośliny krzaczaste są bardziej długowieczne. Moje porzeczki czarne mają ponad 20 lat, a generalnie mogą żyć nawet 30 lat, około ponad nawet. Generalnie długość życia zależy też od wielu innych czynników, takich jak podatność odmiany na choroby czy masowe występowania szkodników. Nie wymagają wspomagaczy, to znaczy mogą rosnąć bez żadnych palików i tym podobnych rzeczy. Mają z reguły więcej owoców niż pienne, w szczególności chodzi tu o porzeczki. Rośliny te mają większą tolerancję na mszycę. Miałem taki przypadek, że moja porzeczka na pniu została zaatakowana przez mszycę. No i oczywiście uschła, bo za późno zauważyłem. A z krzakami jest tak, że one są atakowane, ale one sobie niezbyt dużo z tego robią. No i przeżywają tę mszycę, a z tymi piennymi to one zaraz liście im opadają i usychają i tyle z nich jest. Dalej. Krzaki rosną silniej, zajmują z reguły więcej przestrzeni. Trudniej jest je odchwaszczać, w szczególności agrest z kolcami. Można je łatwo rozmnażać przez odkłady, naginając je do ziemi. Często porzeczki samoistnie się ukorzeniają, bo same się pokładają na ziemi gałęzie. Nie są w ogóle podatne na wiatr, chyba że chodzi o kwiaty, ale to już jest inna sprawa. Łatwo regenerują się po zniszczeniach wywołanych przez zwierzęta lub przez jakieś kosy, na przykład spalinowe. Chodzi o to, że jak jakieś zwierzę by ucięło gałązki, to one sobie elegancko odbiją, i te krzaki sobie nic z tego nie zrobią. Ale generalnie też jest taka sprawa, że jak są stare gałęzie, to zwierzęta tak naprawdę nam pomagają, bo one usuwają stare gałęzie, które i tak się nadają do wycięcia tak naprawdę, bo są mało produktywne już. Brak dzikich odrostów, nie wytwarzają dzikich odrostów, mniejsze doświetlenie roślin, owoce mogą być bardziej kwaśne, mogą być mniej soczyste, smaczne. Trudniejszy dostęp do owoców i tu też chodzi głównie o agres z kolcami. No i wiadomo, trzeba się bardziej schylać przy krzakach. Inny sposób cięcia jest. Teraz przechodzimy do piennych. Zazwyczaj żyją krócej niż krzak, wymagają palikowania i tym podobnych rzeczy. Mogą mieć mniej owoców, są bardziej wrażliwe na mszycę, zajmują mniej miejsca, mniejszy rozstaw. Są dobre do małych ogrodów jak najbardziej. Łatwo się je odchwaszcza, ciężko się rozmnaża przez odkłady, ale można je rozmnożyć oczywiście przez sadzonki zdrewniałe. Podatne są na silne wiatry, trzeba je dobrze przypalikować, ponieważ bardzo silny wiatr może po prostu wyłamać taką dużą, na przykład starą agres czy porzeczkę. Po uszkodzeniu, zniszczeniu pnia, jak pień nam uschnie, to już jest koniec. Możemy tylko albo zmienić roślinę na inną, albo przeszczepić ponownie, jeśli wypuści tam jakieś odrosty. No i właśnie takie odrasty powinniśmy generalnie usuwać, ponieważ one konkurują jakby z tą odmianą szlachetną, lub można je wykorzystać jako podkładki. Na pniu są bardziej doświetlone, no i owoce wydają się takie smaczniejsze, większe, no i lepsze generalnie. Łatwiejszy dostęp jest do krzaka, no i przez to łatwiej jest opryskać, łatwiej jest zebrać, nawet jak jest agres z kolcami, łatwiej przyciąć, tak mi się wydaje, no i łatwiej opryskać. Pędy i liście nie dotykają ziemi, co skutkuje tym, że jest mniejsza wrażliwość na patogeny, no i inny sposób cięcia. I teraz tabela. Dzięki za uwagę, no i cześć!